Jeżeli też lubicie Stalkera, ale przeszliście już wszystkie części 20 razy razem z modami i w sumie Chernobyl Light i te inne gierki was nie zachwyciły, to chyba mam coś ciekawego, co znalazłem ostatnio. Gierka nazywa się Tunguska i już od pierwszych chwil, kiedy znajdziemy się w tej tunguskiej zonie, robi niezłe wrażenie. Jeżeli przyzwyczaicie się tylko do dosyć specyficznego sterowania i izometrycznego wyglądu, to myślę, że Stalker, którym Tunguska próbuje być, a może nawet jest, powinien was zachwycić. Gierka nie tylko oferuje klimat Stalkera, ale również muzykę, dźwięki, całą tą otoczkę, której brakowało mi w innych grach, które próbowały być trochę Stalkerem. Jeżeli ktoś doceniał w Stalkerze sam fakt niebezpieczeństwa, anomalii, mutantów, różnych radzieckich broni i tego sowieckiego klimatu, no to wszystko tutaj jest gęsto napakowane. Niektóre lokalizacje starają się chyba być żywcem wyjęte z gry, inne starają się być czymś całkowicie niezależnym. Różnie to wychodzi, natomiast gra sama w sobie jak dla mnie jest rewelacyjna. Tunguska jest takim projektem Stalker Isometrii, czy jak to nazwać? W każdym razie można to nazwać takim pre-Stalkerem albo czymś, co mogło powstać 10 lat przed tym Stalkerem, Dzień Czarnobyla, powiedzmy. Sama atmosfera gierki jest niesamowita i jeżeli trochę w niej posiedzimy, to po prostu gramy dla samego bycia w zonie, nawet nie dla samej fabuły, która jednym może się podobać, innym nie, a inni w ogóle na to nie będą patrzyli, tylko będą przeklikiwali dialogi, bo jest tam dużo dialogów. Ogólnie bardzo duża część tej gry jest, można powiedzieć, mocno zainspirowana Stalkerem, więc można to potraktować jako taką oddzielną część Stalkera. Możemy znaleźć tutaj pełno anomalii, w które można się władować praktycznie nieświadomie. Potem co prawda mamy różne wykrywacze, detektory, ale nawet z nimi czasami można się w coś władować, ponieważ musimy dbać o poziom naładowania baterii w naszych sprzętach, wszystkich latarkach, detektorach czy czujnikach, także jest dużo survival horroru w tym. Mamy dużo NPC-ów, inteligencja NPC-ów jest na dosyć różnym poziomie. Z jednej strony można zauważyć, jak są jakieś niezależne walki i przy każdym wczytaniu walka wygląda inaczej w czasie danej sekwencji gry. Tak samo jakby respy tych mutantów są różne w zależności od wczytania save'a, co dodaje tylko jakby charakteru takiej losowości tej grze, dzięki czemu nigdy przechodząc tą grę w kółko, no nie będzie tak samo. Gra w zasadzie nie każe nam niczego robić, ale mimo wszystko fabułę trzeba pchać dalej, bo niektóre elementy mapy są zablokowane i trzeba dowiedzieć się więcej na temat tego, gdzie chcemy iść, żeby tam pójść, więc chcąc nie chcąc musimy trochę tą fabułę pchać do przodu, więc ją pchamy tak czy inaczej, ale myślę, że to, co potem odkrywamy, dużo wynagradza. Fajne są smaczki, fajne rzeczy, dużo fajnych broni, kombinezonów. Co prawda gra może być z początku przede wszystkim wydawać się dosyć okrojona, jednak z czasem będziemy mieli coraz więcej rzeczy, będziemy mieli coraz większą część mapy odkrytą, no i przede wszystkim będziemy mniej więcej wiedzieli, jak się w to gra, bo z początku może być trudno. Co prawda nie jest też jakoś mega łatwo, ale gra trzyma poziom trudności, nawet na tym najniższym poziomie. Gra już od samego początku nie będzie nas traktowała ulgowo. Musimy dobrze dysponować jedzeniem, dobrze dysponować amunicją, gdyż to z jednej strony leży na ulicy, a z drugiej jest tego tak mało, że w zasadzie w czasie jednej walki możemy stracić wszystko, co zbieraliśmy przez ostatnie 2 dni. Także na to też trzeba mieć wzgląd i czasem lepiej po prostu pokonać kogoś łopatą niż władować w niego magazynek, który może nam się okazać bardziej przydatny za rogiem. Kolejną sprawą jest to, że zaczynamy z dosyć małym plecakiem, do którego możemy z czasem dokupować sobie od różnych handlarzy takie sakwy, które sobie doczepiamy, które nam odblokowuje kolejne kratki w tym plecaku. Rzeczy możemy stawiać pionowo lub poziomo, co też nam pozwala na ciekawe zagospodarowanie tego plecaka. Mamy tutaj mechanikę głodu, mamy mechanikę snu, mamy dużo różnych mechanik, jak nawet możemy sadzić rośliny i sprawdzać, czy dobrze rosną, żeby potem pozyskać z nich jedzonko, które musimy sobie ugotować. Ogólnie crafting jest dosyć złożony, na wszystko możemy w czasie gry znaleźć receptury, no i tak sobie powoli będziemy zbierali te różne rzeczy, odkrywali mapę i w zasadzie korzystali ze schowków, żeby chodzić w jedną, w drugą stronę, w zależności od danego terenu. Być może zostawimy część ekwipunku w innej lokalizacji, żeby pójść do następnej w czymś innym, potem stamtąd coś lepszego przyniesiemy, to tamto sprzedamy u handlarzy, no praktycznie jak w Stalkerze. Nie będę za bardzo opowiadał o fabule, ani też większych szczegółów tej gry opowiadał, bo chciałbym, żebyście sami sprawdzili, odkryli to. Nikt mi za tą reklamę nie zapłacił, po prostu grało mi się w to ostatnie kilka dni super. Pomyślałem, że też byście mogli nawet spróbować pograć i ewentualnie komu się filmik nie spodoba, zawsze można dać łapkę w dół, odsubskrybować kanał, ale gierkę polecam.
Jeżeli ten film kogoś z Was zachęci i zagracie w tą grę, to napiszcie koniecznie, co o tym sądzicie, a jeżeli ktoś z Was może wcześniej już w nią zagrał, to niech też napisze recenzję, jak mu się podobała. Z mojej strony to tyle, trzymajcie się i cześć.